Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie elektryczny grill z Lidla marki Silvercrest, także zapraszam do oglądania. Grill jest 2 w 1, możemy go sobie postawić lub położyć na stole. Wymiary grilla to 41 na 24 cm. Grill pobiera 2000 W, długość przewodu niecałe 2 metry. Wszystkie przedmioty mające kontakt z żywnością są wolne od BPA i na ten grill, słuchajcie, mamy 3 lata gwarancji. Warto też dodać, że grille elektryczne są najzdrowsze z wszystkich grilli, ponieważ nie wytwarzają, tak jak na przykład grill na węgiel, dymu. Także otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. I tak, mamy instrukcję obsługi, tutaj dane techniczne. I tak, w środku mamy kratkę. Tutaj te nóżki. I nic już więcej tutaj nie mamy. I tak, one tutaj są w taki sposób zagięte. I tym zagięciem montujemy do tej ramki, bo tutaj mamy taki klips. I tym zagięciem na zewnątrz. No i słuchajcie, już mamy złożony. Źle na początku powiedziałem, bo to jest ta podstawka tam na dół. Zahaczamy. Montaż naprawdę, muszę przyznać, banalny. Podstawę mamy już złożoną. I teraz na to zakładamy sam grill. On nam tam musi wskoczyć w te mocowania. Tak się ten grill prezentuje. Już mamy regulowany w 2 pozycjach. Możemy sobie dać wyżej. Tutaj regulujemy lub niżej. Zobaczcie, fajnie, bo mamy tutaj to plastikowe, więc się nie poparzymy. Zobaczcie, i tutaj całą tą grzałkę mamy, możemy wyjąć. Teraz zobaczcie, jaki błąd można popełnić, nie czytając instrukcji. Jak się przyjrzycie, tutaj w tym miejscu mamy minimum i maksimum. No i można się zastanawiać, do czego to służy. A no już Wam powiem, bo wbrew pozorom do tej tacki wlewamy wodę. Pomiędzy minimum a maksimum musi być woda. Od przodu regulacja temperatury termostatu. Dość gruby kabel. Dobra, wszystko już jest wyczyszczone i w pierwszej kolejności zalewamy wodę. Około litra do maksimum. Wodę mamy już nalaną, teraz zakładamy grzałkę. Tu jest fajne zabezpieczenie, bo jej teraz jakby nie włączymy. Tu jest włącznik i dopiero jak się ją tutaj dobrze osadzi, to wtedy można włączyć. Fajne zabezpieczenie. I tak, producent w instrukcji mówi, żeby włączyć ten grill na maksa, na maksimum, na 15 minut. Także włączamy na maksa. Jak widzicie, lampka się zaświeciła. I czekamy 15 minut. Po tym czasie najlepiej sobie wylać tą wodę, jeszcze raz przemyć i mamy grill gotowy do użycia. Minęło nawet 18 minut. Możemy wyłączyć. Teraz musi się ostudzić. Wymienię wodę i można kłaść kiełbasy. Dobra, słuchajcie. Tak, wszystko ostygło. Jeszcze raz umyłem. Wlewamy na nowo wodę i włączymy tak na 3/4. Zobaczymy, jak
jak to będzie działać. Zgasła kontrolka. Można nakładać na kolację. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę podkręcę, bo jesteśmy na dworze, to może być większa ta temperatura potrzebna. Jak widzieliście, grill elektryczny z Lidla, jak za tą cenę, naprawdę daje radę. Nagrzewa się szybko, mięso, kiełbasy czy warzywa, jak widzieliście, wychodzą całkiem dobrze przypieczone. Fajnie, że moc grilla nie jest aż na tyle duża, żeby spalić te potrawy, co wiadomo nie jest zdrowe. Bardzo łatwe czyszczenie też dzięki temu, że jest woda w tej tacce i nie trzeba spędzać pół godziny czasu na czyszczeniu tej tacki. Moim zdaniem całkiem sensowny sprzęt, jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy na grille jakieś elektryczne, co kosztują tam po 500 zł. No moim zdaniem akurat warto kupić taki grill, bo widzieliście, daje radę, a naprawdę jest dużo zdrowszy od węglowych czy nawet gazowych. Mam nadzieję, że pomogłem w wyborze, czy warto kupić taki grill na własny ogród czy działkę. Jeżeli tak, to zapraszam do komentowania, lajkowania, a my widzimy się już w kolejnych moich produkcjach. Dzięki, cześć!